Już chwilę temu omówiłem na szybko teaser, który pojawił się niedawno na Scott Games, a dzisiaj chciałem zrobić jakiś bardziej dokładny odcinek jakiejś teorii, co tutaj się może dziać, jak to ma wyglądać, ale Scott już mnie uprzedził i dorzucił nowego kontentu, bo wczoraj dostaliśmy trailer FNAFa VR. To było tyle niespodziewane, że masa tego typu eventów miała już miejsce. To był stream PlayStation z nowymi grami i choć oczekiwaliśmy, że coś może się tam pojawić, to ludzie byli już tym zmęczeni trochę. To pojawienie się było bardzo epickie. Sam trailer wygląda spoko, chociaż są powody, dla których można się czepiać. Graficznie gra ma swoje problemy, animacje wyglądają biednie, tekstury wyglądają biednie, co ma swój sens, choć mnie osobiście za bardzo nie rusza. Całe życie działam na bieda komputerach, na najniższych ustawieniach graficznych, więc nigdy mnie takie rzeczy za bardzo nie interesowały. No ale rozumiem problem, naciąganie na kasę, na kijowym wkładzie własnym itd. Póki co mogę jedynie powiedzieć, że z tego co Scott pisał w temacie kradzionych renderów na teaserze, animatroniki nie miały jeszcze wtedy gotowych tekstur, więc graficznie miało się jeszcze poprawić. Sam ten trailer wygląda na bardzo stworzony na siłę, na szybko, żeby się wyrobić na tego streama PlayStation. Ktoś tutaj skopał na tyle, że Nightmare Fredbear jest brązowy, choć może to jest tylko wina światła czy czegoś. Wciąż wygląda to dosyć dziwnie. Jeśli jest jednak jedna rzecz w całym tym trailerze, która mnie skrzywdziła. Wiecie dobrze, że jestem wielkim koneserem fabuły oczu animatroników, tekstur oczu animatroników. Mówiłem o tym w jednym odcinku niedawno, planuję też zrobić jakieś rozwinięcie niedługo. Tymczasem trailer Help Wanted dał nam teksturę oczu klasyka na Mangle. Nie godzi się tak robić, będę pozywał. To jest silny uszczerbek na moim zdrowiu. Poza tym gra wygląda spoko, trailer pokazuje nam, że gra będzie stawiała dużo większy nacisk na oryginalny gameplay FNAFa niż to było sugerowane wcześniej. Widzieliśmy, że gra skupi się na tych naprawach, pracach przy animatronikach, chodzeniu po lokacji itd. Tymczasem trailer zasugerował nam, że dostaniemy taki VR-owy remaster każdej z gier. Mamy tutaj FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3 i FNAF 4. FNAF SL ma pojawić się w jakiejś formie, ale raczej tutaj będzie jakaś znacznie luźniejsza interpretacja. Nie wiemy co z FFPS-em, ale podobno ludzie wyhaczyli gdzieś Scraptrapa na trailerze, nie jestem pewien. Na ten moment wiemy, że dostaniemy po części remake oryginalnych gier, a po części nowy content, nowe segmenty gry, w których naprawiamy animatroniki, łazimy gdzieś, a także chowamy się w szafie sypialni FNAF 4 przed Baby. Wygląda to wszystko w miarę ciekawie. Gra wychodzi na PlayStation VR, a także na komputery, więc jeśli macie jeden z dwóch zestawów VR, będzie wam to wystarczało. Gra wychodzi na wiosnę 2019 roku, więc bardzo niedługo. Wiosna się już zaczęła, więc gra pojawi się szybciej niż za 3 miesiące. Dostaliśmy bardzo ładne i epickie teasery Help Wanted. Scott pozbył się tych kradzionych renderów i w zamian za to dostaliśmy to. Ten teaser wygląda bardzo porządnie, epicko, nawet jeśli jest to na źle oteksturowanych modelach. Mi się podoba, nie słyszałem też od nikogo żadnej złej pojedynczej opinii na ten temat. Mamy też parę różnych wersji, bo to już nie tylko Scott rzucający teaser na swoją stronkę, ale oficjalny spot na Nintendo Direct, znaczy na PlayStation Directie. Cały wczorajszy dzień odbija się bardzo abstrakcyjnym echem. Podczas streama już było zawczasu widać Baby, tam w rogu ludzie już świrowali, było epicko. Ale tak, mamy oficjalny spot na PlayStation, mamy Steelwool Studios wrzuciło własny trailer, no taki sam, ale z drobnymi różnicami. Wrzucili własną wersję na Twittera, jakiś banner na Twitterze, wszystko. Masa tego jest. Chciałem jednak jeszcze zwrócić uwagę na tego pierwszego kijowego teasera i pogadać trochę o fabule. Pierwsze, o czym warto wspomnieć, to poprawny tekst, który znajduje się na tamtym teaserze. Nie było tutaj dużo zmian i prawie wszystko rozwiązaliśmy w dobry sposób, ale praktycznie jedno słowo, jedna literka była źle. Mowa tutaj o tym całym he, którego mówiłem, że totalnie nie widać i było takie w domyśle. Okazuje się, że fotka, którą Scott wysłał, miała zapamiętane nazwy warstw, a warstwy z tekstem podały nam poprawną odpowiedź we. My coś wpuściliśmy. Nie słuchaj ich, wpuściliśmy coś do środka, to był wypadek, pamiętaj o Jeremim. Tak na ten moment interpretuję tę wiadomość. Jeśli miałbym zgadywać, co ten teaser oznacza, moją teorią obecnie będzie to, że FNAF VR będzie opowiadał o błędach restauracji, ich problemach, rzeczach, które zrobili źle. Cały teaser jest takim kontrastem pomiędzy jednym a drugim. Mamy wyraźnie widoczny tekst, publiczny komentarz Fazbear's Entertainment, wszystko jest dobrze, nie ma żadnych problemów. Tymczasem ukryte, ledwo widoczne napisy pokazują nam, co naprawdę się dzieje. Coś zostało wpuszczone, mowa o Jeremim,
który zgodnie z storymi został ugryziony. Także jeśli mam rację, Help Wanted będzie z jednej strony taką zwyczajną grą, naprawianie animatroników, unikanie ich, żeby nie zginąć remaster oryginalnych części, ale też z drugiej strony fabularnie będziemy się dowiadywać więcej o Freddy Fazbear's Pizzerii, Fazbear's Entertainment, częściowo też Afton Robotics, jako że mamy scenę z Circus Baby. Ta gra skupi się na nadaniu osobowości całej restauracji. Razem z tym dostaniemy trochę wskazówek fabularnych na temat jakichś największych obecnie debat, tajemnic. Pewnie zostanie wspomniany Mike, dowiemy się co ostatecznie się z nim odwala w historii, dostaniemy info o Jeremim i tak dalej. Widzimy też, że gra nie będzie się trzymała jakiejś spójnej chronologii. Ciężko na ten moment stwierdzić, jak to będzie wyglądało, co będzie głównym elementem rozgrywki, czy ważniejszą częścią będą te remake'i pierwszych 4 części, czy może jakieś nowe segmenty, naprawienie animatroników, poruszanie się w VR-ze. Z tego, co wszystkie teasery nam sugerują, segment naprawiania animatroników skupi się o klasyczne animatroniki, czyli o FNAF 1. Ostatnią rzecz w dzisiejszym odcinku, o której chciałem powiedzieć, to książki. Istnieją teorie, że ten ostatni obrazek na końcu Survival Logbooka to teaser FNAFa VR. Była o tym duża dyskusja w internetach, ale do tej pory wciąż nie dowiedzieliśmy się, o co z tą ilustracją chodzi, co ona przedstawia, dlaczego odcika jest zniszczona. No i zgodnie z teoriami od samego początku mógł to być teaser gry VR. Byłoby to dosyć ciekawe, zastanawiam się, jak to miałoby się rozwinąć w tej grze, jeśli to rzeczywiście prawda, co by się stało, co stworzyło tą zniszczoną chikę. Na temat The Freddy Files istnieje też inna informacja. Zapowiedziano zaktualizowaną wersję The Freddy Files, która wyjdzie pod koniec czerwca. Ta zaktualizowana wersja TFF będzie omawiać wszystko, co do tej pory wyszło, rzeczy, które nie pojawiły się oryginalnie, czyli FFPS, Ultimate Custom Night, czy tam 4. słowek. Byłoby bardzo fajnie, jakby Scott rozwinął też poprzednie części książki, które najpewniej zostaną powtórzone, powiem się jeszcze raz. Może pojawią się tam nowe fanowskie teorie, może Scott poprawi błędy, dołoży jakieś ciekawe wskazówki czy coś takiego. Ciężko stwierdzić, ale ma do tego duży potencjał, może tam coś zrobić, zmienić, poprawić. Wracając jednak do tematu odcinka, istnieją teorie, że na końcu The Freddy Files 2.0 pojawi się teaser do Help Wanted. I cóż, miałoby to sens, ale wczorajszy trailer to dosyć obalił. Nie możesz do książki wrzucić teaseru gry, która ta gra pojawi się wcześniej niż sama książka, niestety. Na ten moment bardziej sens ma tutaj FNAF AR albo gra AAA. Zobaczymy jak to będzie, ale to następna książka, której można oczekiwać, następna rzecz, która w czerwcu będzie do ogarnięcia. I cóż, to tyle na ten moment. Według mnie Help Wanted skupi się głównie na błędach restauracji, na tym co odwalili, co odwalą, do czego dopuścili itd. A co wy o tym sądzicie? Jeśli się zgadzacie ze mną lub nie, jeśli macie jakieś swoje własne przemyślenia, zostawcie je w komentarzach, a ja lecę wam trochę podpowiadać.